Witam bardzo serdecznie. To jest kolejne wydanie AMY, gdzie będziemy odpowiadać na pytania. Wszystkie te pytania, które będziecie zadawali tutaj na żywo, ale również zebraliśmy dużo takich gorzkich i gorących pytań w ciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu dni. Na wszystkie zamierzamy odpowiedzieć. Razem ze mną jest jak zwykle Łukasz Żeligowski. A ja jestem Sławek Zawadzki. Łukasz, powiedz mi, jak myślisz, dlaczego prawdziwy morderca unika indyjskiej kuchni? Czekaj, wiedziałem, o mamo, prawdziwy morderca. Nie, kurczę, o kary było? No tak, chcę uniknąć kary. Chcę uniknąć kary, ojejku. Bum, 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 bum. Dobra. Widziałem, no. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, zadawajcie pytania, a ja przechodzę do pierwszego pytania, które zebraliśmy wcześniej. Łukasz, czy będzie wiadomo, ile codziennie kank jest skupywanych z rynku przez giełdę i dystrybuowanych na POS? To zaczęliśmy od pytania, które faktycznie dosyć często się pojawia. No ja powiem tak, my od samego początku mówiliśmy, że tej informacji nie będziemy pokazywali, nie pokazujemy stanu, ile jest na POS-ie, nie pokazujemy, jaka kwota nagrody jest zbierana. Powodów może być wiele, od takich zwykłych, po prostu intencjonalnych, takie mieliśmy założenia, ale również takich bardziej prozaicznych. No, na przykład nie chcemy w pełni ujawniać, jakie są dochody giełdy. Żadna giełda tego nie robi. Dlaczego my mielibyśmy to ujawniać? Na pewno możemy ujawniać, bez może podawania bardzo dokładnych liczb, jaką kwotę tokenów KNG zestejkowanych mamy my jako Kanga, prawda? Bo myśmy się zobowiązali do stejkowania pewnej ilości tokenów KNG, miało być minimum 4 miliony tokenów stejkowanych i zdecydowanie tą ilość przekraczamy. Można powiedzieć, że mamy grubo ponad 5 milionów tokenów jest zestejkowanych przez Kangę. Dobra, Łukasz, to wyobraź sobie, że jesteś takim właśnie inwestorem spoza tutaj najbliższego środowiska Kangi, masz tokeny KNG i masz wątpliwość, czy faktycznie my wywiązujemy się z obietnicy skupu tokenów KNG według tego modelu, o którym mówiliśmy. Bo to jest ta wątpliwość, którą zgłasza nasza społeczność, że mają obawę, że nie robimy tego w 100%, nie pokazujemy faktycznie tych transakcji na blockchainie, no bo odbywa się to w ramach systemu wewnętrznego na Kandze. Co możemy odpowiedzieć takim inwestorom? Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz tylko. A propos tego, dlaczego nie chcemy ujawniać naszych powiedzmy zysków, dlatego że to jest wiadomość publiczna, którą chętnie byśmy udostępnili naszym użytkownikom, ale równolegle musimy świadomość, że w jej posiadaniu będzie substancja urzędnicza, która nie rozumie, jak działa giełda kryptowalutowa, a w oparciu o obroty albo o przychody wymierza się na przykład kary, no nie? I te inne kary niż te hinduskie, więc to też jest bardzo ważny argument, o którym mówimy transparentnie. Niezrozumienie po stronie urzędniczej tego, ile giełda zarabia, może skutkować dość konkretnymi konsekwencjami, ale jeszcze wracam do tego pytania, które zadałem 30 sekund temu. Jak ty byś się czuł, gdybyś był na miejscu inwestora Kangi, nie mając tej wiedzy? No, ja bym powiedział, że przede wszystkim zadałbym sobie pytanie, czy to, co dostaję jako nagrody, czy to jest to, co mi wystarcza, czy jestem z tego zadowolony, bo to jest kluczowa informacja. Jeżeli jestem zadowolony, no to jest wszystko ok. Natomiast w przypadku przekonywania kogoś, bardzo ciężko jest udowodnić, że nie jest się wielbłądem. Ja wiem, że na blockchainie mówimy o tym, że nie musimy ufać nikomu, albo mamy ufać nikomu, czy nie mamy ufać nikomu, tak? Czyli to wszystko powinno być transparentne. My też myślimy o tym, tak? Jeżeli myślimy o jakichś zmianach związanych z samą giełdą, myślimy o decentralizacji, o której wiele razy mówiliśmy, my myślimy o decentralizacji tej takiej ludzkiej, blockchain ludzi, to jest to, na czym bardzo nam zależy, żeby rozproszyć wszystkie usługi, rozproszyć tak, żeby to było trudne do zlikwidowania, ale z drugiej strony oczywiście myślimy też o wykorzystaniu samej technologii do tego, żeby stać się bardziej transparentnymi. Jak w wielu pytaniach się to pojawiało, ta informacja, że widzą, że jesteśmy jako Kanga bardzo
za transparentnością. Jako jedna z niewielu giełd naprawdę jesteśmy transparentni. No może nie we wszystkich obszarach, bo nie wszędzie się da, ale tam, gdzie możemy i jest to możliwe już teraz, to staramy się być. I chcemy ten zakres transparentności stale powiększać. Jasne. Myślę, że tutaj możemy też złożyć pewne oświadczenie, które zawsze składamy w takich momentach jak właśnie ten moment. To znaczy my zgodnie z obietnicą działamy tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, skupujemy za wszystko, co zarobimy, skupujemy tokeny KNG na rynku, przy czym dostrzegamy i rozumiemy niepokój czy wątpliwości od naszej społeczności, no i nad tym pracujemy. Myślę, że na razie ta argumentacja, którą przedstawiliśmy, ona powinna przynajmniej częściowo wystarczyć. Sławku, może ja teraz zadam tutaj pytanie, Jasne. bo też się pojawiały takie pytania w różnych konfiguracjach, ale generalnie pytanie można by sprowadzić do takiego prostego. Dlaczego Kanga weszła w grono sponsorów ligi tenisowej? Co takiego było naszą główną motywacją? Czemu? Przecież to nie jest tanie. Tak. Dlaczego? To jest, nie tylko nie jest tanie, ale to też nie przynosi efektów od razu. To nie jest taki bezpośredni marketing, który możemy zweryfikować. Dzisiaj podejmujemy działanie, następnego dnia mamy tego owoce. Jest to ryzykowne działanie, a jednak podjęliśmy taką decyzję. Co więcej, bo tutaj musimy odpowiedzieć sobie na 2 pytania. Dlaczego w ogóle poszliśmy w sponsoring sportowy? No właśnie. I dlaczego tenis, a nie na przykład piłka nożna albo żużel? Tak, tutaj na to pytanie musimy odpowiedzieć. Poszliśmy w sponsoring sportowy po to, żeby ocieplić nasz wizerunek przed różnymi urzędami i przed użytkownikami, ale uwaga, nie to jest najważniejszym celem. Najważniejszy cel jest taki, kogo spotyka się na tych wydarzeniach. I nie ma co znowuż ukrywać, chodzi o budowanie relacji. Na wydarzeniach sportowych pojawiają się osoby, które mogą nam, którzy potrzebujemy pomocy przecież w tym świecie, który jest zupełnie niepewny, pojawiają się i politycy, i ludzie ze świata bankowego, i różne inne osoby, z którymi możemy zawierać w pełni legalne, ale jakże nam potrzebne sojusze. I to jest ta argumentacja. Faktycznie zastanawiamy się dzisiaj, czy nie powinniśmy na przykład w kolejnym sezonie sponsorować piłki nożnej, tak jak to zrobiła nasza starsza siostra, kiedyś brat Zonda, czy nie pójść, nie wiem, w żużel, czy coś takiego. Rozważamy to, a może nie będziemy sponsorować niczego innego. Póki co jesteśmy zadowoleni ze sponsorowania tej ligi tenisowej. Jeszcze raz, wiemy o tym, że jest to działanie, które może nie przynieść konkretnych efektów. Tak, no ja dodam od siebie, że samo sponsorowanie sportu jest faktycznie dobrym działaniem długoterminowym. To nie jest krótkoterminowe, to jest długoterminowe i jesteśmy tym zainteresowani. Może ktoś byłby zainteresowany takim sponsoringiem, z tym, że zaznaczam od razu, raczej jesteśmy zainteresowani sponsorowaniem, czyli zaistnieniem w szerokiej grupie odbiorców. Na razie nie mierzymy w małe kluby, w małe drużyny. Jeżeli ktoś wie, ma jakąś propozycję dla nas, prosimy o kontakt. Na pewno informacja zostanie przekazana do właściwego działu. Dobra, Łukasz, co się dzieje? To jest pytanie nie z listy, tylko tutaj od publiczności. Co się stało z tokenami personalnymi? Jak w ogóle wygląda sytuacja? Tutaj powiem tak, że zgodnie z porozumieniem, które zawarliśmy razem z Personal Tokens.io i rozmowami, które tam toczyliśmy, postanowiliśmy, czy na skutek tych rozmów padła decyzja o tym, żeby zaprzestać listowania tych rynków. To nie oznacza, że my nie wrócimy kiedyś albo nie zaczniemy pojedynczo tych rynków otwierać. Na razie ze względów takich organizacyjnych, jak i takich wizerunkowych postanowiliśmy te rynki zamknąć, no bo były to rynki zdecydowanie mało obrotowe, z praktycznie zerowym obrotem i astronomicznymi spreadami. Tego typu rynki są zwykle również oceniane przez systemy typu CoinGecko, CoinMarketCap i tak dalej, no i one wpływają dosyć negatywnie na obraz giełdy. Musieliśmy, no nie chcę powiedzieć walczyć, ale wyjaśniać grubo, o co chodzi, co to za rynki, dlaczego one mają tak niskie obroty, dlaczego ich tak dużo jest i dlaczego tak wielkie spready są. No, nasze tłumaczenia czasami były przyjmowane, czasami nie, a nawet jak były, to nierzadko powtarzały się ponownie, więc stąd pomysł na to, żeby zdelistować tokeny personalne i jeżeli w przyszłości
któryś z tokenów personalnych stanie się bardziej aktywny, no to oczywiście wtedy będziemy działać. Jesteśmy otwarci na to, żeby listować każdy token, również tokeny personalne. No właśnie, czy mógłbyś wyjaśnić jeszcze, jeżeli chodzi o agregatory, czyli na przykład CoinMarketCap czy CoinGecko, tam jakby każdy z tych systemów wydaje swoją ocenę, która jest wyrażana w skali od 0 do 10 i ta ocena jest nie tylko zależna od obrotów, ale właśnie od wielu innych różnych parametrów. Wymień z 2 albo 3. No, na przykład bardzo istotnym parametrem jest głębokość rynku każdej pary walutowej, która jest notowana na giełdzie. To oznacza, jaką kwotę trzeba wydać, żeby zmienić kurs o 2%. No i w przypadku tokenów personalnych to zawsze skutkowało negatywną oceną. Każdy ten rynek wpływał na negatywną ocenę. Innym istotnym wskaźnikiem jest właśnie aktywność rynku. No, nie ma co ukrywać, że jeżeli rynek jest przez wiele dni bez transakcji, to jest bardzo, bardzo negatywnie oceniany i poddawany jest pod wątpliwość sama rzetelność informacji, więc my postanowiliśmy po tym, jak próbowaliśmy kopać się z koniem, można powiedzieć, to po dyskusjach w zespole postanowiliśmy zdelistować te tokeny, które zdecydowanie nie spełniają naszych założeń. My uważaliśmy, że tokeny personalne mogą mieć niskie obroty i mogą mieć duże spready. Taka była idea działania rynku personalnego i myśmy to wiedzieli. No ale w tej chwili, z racji tego, że bardzo dużo rynków miało znikomą ilość transakcji, w ogóle ogólnie mówiliśmy o kilku transakcjach rocznie, no to postanowiliśmy jednak zdelistować te tokeny i nie na razie hurtowo je usunąć, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy gotowi je dodać w każdej chwili. Tak jest, dobra. Pojawiło się pytanie od publiczności, to wspólnie możemy na nie spróbować odpowiedzieć. Krzysztof Nakun. Kanga, odnieście się jakoś do afery z prewencyjnym blokowaniem konta i prewencyjnym zgłaszaniem do prokuratury. Czy Kanga jest niewypłacalna i musi blokować środki użytkowników, aby realizować wypłaty? Nie wiemy, Krzysztof, o którą blokadę chodzi. My jesteśmy dalecy od blokowania kont. Chociaż, no właśnie, jeżeli przyjdzie, ktoś ma u nas zrobioną weryfikację KYC i przychodzi do nas policja albo prokurator i ma nakaz blokady, no to my jesteśmy zobligowani to zrobić. Natomiast myślę, że wśród giełd ale to światowych... chyba nie o to tak chodzi. Mam wrażenie, że chodzi o blokowanie konta bankowego. Jeżeli tak, no to my tu w ogóle nie mamy nic do czynienia. I Krzysztof, musisz doprecyzować i spróbujemy odpowiedzieć na to, natomiast nie blokujemy kont, no chyba, że wiemy, że na przykład ktoś kogoś oszuka i posiada nie swoje środki, chociaż takie sytuacje zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Dobra. Czy tam Legion potworów odpada? Pojawił się taki komentarz, nie wiem, o co chodzi. Chyba o sponsorowanie. Okej. No dobra, Łukasz, pytanie z listy, czy... No z listy ja się ciebie zapytam, powiedz, wiem, że lubisz cyferki, śledzisz, powiedz mi, padały wielokrotnie pytania, czy widać dopływ nowych użytkowników do giełdy? Tak, widać dopływ nowych użytkowników do giełdy każdego dnia, to znaczy to choćbyśmy już nic nie robili, to nowi użytkownicy i tak by się pojawiali, nawet gdybyśmy nie działali, bo to jest natura rzeczy. Pytanie jest takie, czy widać istotny wpływ? No i możemy jasno powiedzieć, że oczywiście każdego dnia rejestruje się mniej użytkowników niż w czasie hossy. Tak. To jest naturalna sprawa, ale zawsze tych użytkowników mamy. Dbamy o tę sprawę, chociaż faktycznie jak uda nam się zrobić taką akcję, że gdzieś tam wrzucamy jakiś nowy token, wrzucamy na Twittera odpowiedni tweet i ktoś go zretweetuje, no to ilość użytkowników, która rejestruje się tego dnia, potrafi być kilkukrotnie większa i na takie strzały właśnie zawsze liczymy. Generalnie ilość nowych użytkowników, ilość użytkowników, którzy powracają, to jest wszystko, co monitorujemy i uważam, że nasza kondycja jest bardzo dobra. Co więcej, mogę również powiedzieć, że jeżeli dobrze pamiętam statystyki, najgorszy moment, jeżeli chodzi o różne statystyki, był na początku tego roku. Styczeń, luty, później zaczęło się odbijać. Także mamy nowych użytkowników. Cały czas powtarzamy to, co nas i zaskakuje i bardzo mocno cieszy. To nie są tylko użytkownicy z Polski. Ponad 10% logowań jest skąd?
No, z Japonii na Z Japonii, przykład. tak jest. Tak, a tutaj nawiążę może, bo widziałem pytanie na liście, czy mieliśmy wcześniej styczność z Richardem Hartem bodajże, który zajmuje się tokenem Pulse i Pulse Chainem. Ja mogę powiedzieć nie do końca, nie jako giełda. Myślę, że nikt z nas nie miał takiego bezpośredniego kontaktu, natomiast faktycznie po dodaniu tego tokena przez nasz zespół giełdowy okazało się nagle, że pojawił się tweet na społeczności Pulsa i muszę powiedzieć, że bardzo mile nas zaskoczył. To nie był artykuł sponsorowany, to nie było uzgodnione działanie. Richard w ogóle zadał pytanie, co to jest Kanga. Tak, co to za giełda, o co chodzi. Giełda, tak? I było dużo dobrych odpowiedzi. Łukasz, pytanie z listy, przygotowane wcześniej. O co chodzi z tymi dziwnymi skokami wolumenów na rynku KNG do omega złotówki? Jak to w ogóle działa? Raz jest duży, a były takie dni, że były przestoje. No, powiem tak, rynek tokena KNG jest uwolniony, to jest kurs rynkowy, tutaj każdy może tradować. Nie ukrywamy, że mamy własne systemy arbitrażowe i związane z animacją rynku. Nie są one przez nas prowadzone, są prowadzone przez firmy trzecie, no i przez wielu z Was, bo tak naprawdę można powiedzieć, że my tego do końca nie kontrolujemy. Mogę tylko powiedzieć, że w ciągu ostatnich miesięcy ilość zapytań, która jest generowana przez systemy automatyczne, czyli wykorzystujące API, wzrosła ponad 10-krotnie. To jest bardzo dobry wskaźnik. Można powiedzieć, że użytkownicy swoją drogą przybywają, ale zaczynamy być zauważani przez tych, którzy generują ruch, pisząc różnego rodzaju boty czy automaty, nie tylko arbitrażowe, ale również takie do tradingu takiego dziennego. Także super, cieszymy się bardzo. Wracając do po prostu czasami zdarzają się różne awarie w różnych systemach i jeżeli system do animacji rynku z jakiegoś powodu nam nieznanego przestaje działać, to zanim będzie interwencja, to czasami coś może minąć trochę czasu, ale generalnie, tak jak mówimy, oba rynki są otwarte, tutaj nie ma, to nie są sztuczne rynki, one są rynkami rzeczywistymi, każdy, kto chce tradować i robić wolumen może. Sami byliśmy wielokrotnie zdziwieni tym, co się działo na Bitcoinie, gdzie czasami mieliśmy bardzo, bardzo duży ruch, a potem nagle przez wiele godzin ten ruch był na przykład 100-krotnie mniejszy. To też pokazuje, że nawet rynek Bitcoina, który jest przecież jednym z najpłynniejszych rynków, bardzo czasami dziwnie się zachowuje. Jedną z przyczyn kiedyś okazało się na przykład awaria w serwerowni chyba OVH. Tak się okazało, że tam bardzo dużo botów tradingowych było zainstalowanych, no i przestali działać. Ale myślę, że możemy też jakby powtórzyć jeszcze raz to, co powiedziałeś. My, rynki KNG, jest tam market making, tak? Korzystamy z usług zewnętrznej firmy i czasami ta firma, coś tam się wydarzy, stąd te ruchy. Po co robimy market making? Nie po to, żeby zwiększać cenę albo obniżać. Od razu odpowiadam na wszelkie pytania, które mogą się w tej chwili w głowie pojawiać, tylko chodzi o to, żeby każdy inwestor mógł na normalnych warunkach wyjść albo wejść, a jeżeli rynek jest niepłynny, nie ma ruchu, no to tak jak z tokenami personalnymi. Sławku, powiedz mi, ludzie się pytają, kiedy Kanga będzie miała siedzibę w metaversie. Rozważamy tę opcję, nawet teraz pojawiła się opcja, żeby otworzyć w końcu kantor, a to ciekawe, jak kantor stacjonarny w metaversie. No i tutaj jest pytanie tylko takie, na ile to będzie skuteczne działanie. Czy to jest tylko chwyt marketingowy, czy to zadziała biznesowo? Tak, no dokładnie. Dokładnie stoimy przed takim samym pytaniem, jak przed sponsorowaniem ligi tenisowej. Czy ten zabieg poprawi, bo z metaversem jest pewien problem. O ile na wydarzeniach ligi tenisowej spotkam ciekawych ludzi, ty i ja, i przybijemy im piątkę i porozmawiamy i wymienimy się poglądami i być może zbudujemy wspólnie jakiś alians, no to w metaversie takich doświadczeń nie mamy, no nie? Także jest to na tapecie, tak, jest to na tapecie. Dajcie znać w komentarzu, co w ogóle o tym myślicie, jakie korzyści z tym by się dla nas wiązały, oprócz korzyści wizerunkowych. Dobra, Łukasz, kiedy KNG zadebiutuje na innych giełdach? Więc tak, my jako giełda nie zabiegamy o to, żeby nasz token był listowany, nie czynimy żadnej
aktywnego marketingu uważamy, że nie jest właściwym, żebyśmy płacili innej giełdzie za to, że ona listuje nasz token, a najczęściej do tego to się sprowadza. Wiemy, że kilka giełd było zainteresowanych naszym tokenem, było zainteresowanych tym, żeby go listować, ale stwierdziliśmy, że nie daje nam to pełnej pewności, czy nie będzie dochodziło do jakichś nadużyć i w związku z tym stwierdziliśmy, że sami aktywnie nie wspieramy tego typu trade'u na innych giełdach, oprócz oczywiście deksowych, o czym może później wspomnimy. Natomiast generalnie, jeżeli jakaś giełda wprowadzi nasz token, no to my nie jesteśmy w stanie tej giełdzie zabronić listowania i tradeowania naszym tokenem. No tak. No, rozumiem, że w tym pytaniu kryje się jakby takie przekonanie, że im więcej giełd, na których listowany jest token i to listowane jeszcze z głową, czyli jest tam robiony market making i wszystko, tym jakby szansa na to, że jego wartość wzrośnie, jest większa. Chociaż czasami jest to pułapka myślenia, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, że im bardziej rozlokujemy nasz token na różnych centralizowanych giełdach, to jakby ciężar wzrostu ceny jest trudniejszy. Jest trudniejszy, tak, bo musi być, ale no, rozumiemy to pytanie, na razie skupiamy się, no właśnie zaraz pogadamy o tokenie KNG na różnych blockchainach. Już wiem, Krzysztof Nakun zadał pytanie o blokowanie konta. Chodzi o to, że mieliśmy taką sytuację, Łukasz, zresztą nieraz mamy taką sytuację, kiedy mamy ponad wszelką wątpliwość przekonanie, że ktoś założył konto i jest zmanipulowany. I w ramach wtedy, kiedy ktoś przechodzi procedurę KYC, widzimy, że ktoś na przykład jest starszy ma więcej niż 50 lat i nasz customer service, kiedy rozmawia z tą osobą, nagle rozpoznaje, że ktoś za tą osobą stoi i namawia ją do tego, żeby kupiła kryptowalutę, żeby ją oszukać. No to w tym momencie my faktycznie nieraz podejmowaliśmy takie działania, że blokowaliśmy te konto i mogę się pochwalić w ten sposób, że uważam, że mamy bardzo, bardzo dużo sukcesów, jeżeli chodzi o ochronę takich ludzi. Tak? To jest bardzo ważne. Kiedy wiemy o tym, że na przykład ktoś dysponuje jakby swoimi środkami pod przymusem, no to nie chcemy dopuścić takiej sytuacji, że ktoś, kto nie ma pojęcia o kryptowalutach, wyda tę kryptowalutę jakiemuś oszustowi i później pozostanie z niczym. No tak, tutaj odsyłam wszystkich zainteresowanych, żeby zobaczyć, jak na żywo, może nie na żywo, ale jak w świecie rzeczywistym wygląda tego typu procedura KYC, w jaki sposób my wykrywamy tego typu, no nazwijmy to po prostu przekręty, oszustwa. To pojawił się na naszym kanale Kanga na YouTubie filmik, w którym pokazujemy przykładową rozmowę, w czasie której udaje nam się wykryć próbę oszustwa i mam nadzieję w tej chwili wdzięcznego nam użytkownika, który dzięki temu, że nasz dział Customer Service jest czujny, nie stracił swoich środków. Jedna uwaga tutaj do naszego działu marketingu, żeby panu HM Rubel Blocks odpowiedzieć po angielsku, żeby się z nami skontaktował i zadał nam pytania pisemnie. Chętnie odpowiemy, nie będziemy teraz próbowali tak na szybko odpowiadać na pytania po angielsku, bo mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z Google Translatorem. Tak jest. Łukasz, co z Kangalowni, kiedy wróci? Znaczy chodzi o to, że my, powiedzmy jasno, to jest usługa, która nam, teraz użyję kolokwializmu, ale nam zażarła. No bo po prostu właściwie działa, uzupełniamy to póki co nazwijmy to z własnych środków pulę, ale cały czas jest wykorzystywana. I tutaj też się pojawiło pytanie, kiedy użytkownicy będą mogli wpłacać na staking. Tak, no, pracujemy nad tym. To nie jest taki prosty staking, bo pamiętajcie, że z takiego konta stakingowego nie zawsze będzie można wycofać swoje środki, bo jeżeli cała pula będzie wykorzystana, no to ze stakingu nie można wycofać środków, a jest to troszeczkę sprzeczne z naszą ideą, jak taki staking powinien działać, więc próbujemy znaleźć tutaj, czy poszukujemy jakiejś formuły, mamy kilka rozwiązań na tapecie, analizujemy je tak, żeby to, co zaproponujemy, było jak najwłaściwsze. Zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał, tam dzwoneczek i tak dalej, żeby być poinformowanym o tym, jak tylko ta funkcja będzie dostępna, a będzie na pewno dostępna, bo tych pytań o to, żeby
zarówno wziąć pożyczkę, jak i móc korzystać z tego, że się zapewnia płynność pożyczce, pożyczkobiorcom, to jest bardzo, bardzo duża i tutaj nie ukrywamy, że faktycznie chyba trafiliśmy na coś naprawdę wielkiego. Bardzo, bardzo z tego powodu się cieszymy. Pożyczki cieszą się tak niesamowitym powodzeniem, że po naszym uzupełnieniu, nawet jak nie ma informacji nigdzie, że uzupełniliśmy płynność, to ta płynność rozchodzi się w ciągu kilku godzin. Jesteśmy tym zachwyceni. Widzimy, że ludziom się to podoba. To bardzo dobrze. Na pewno będziemy zwiększali tą pulę. Są osoby zainteresowane zarówno zwiększeniem puli, jak i braniem pożyczek. Super, o to chodzi. Musi się kręcić. Tak, Krzysztof napisał, Krzysztof Nakun, bo to on pierwszy zadał to pytanie a propos blokad prokuratorskich, którego nie zrozumieliśmy i faktycznie odnosi się do ostatniego filmu, który został upubliczniony i Krzysztof myśli, tak odbiera to i tak to interpretuje, że jest to przygotowanie setupu, taki makaronizm do tego, żebyśmy blokowali ludziom konta, żebyśmy nie wypłacali środków, co jak rozumiem jest metodą stosowaną przez niektóre giełdy, które tracą płynność. Tak to wygląda. No więc Krzysztof, odpowiadamy wprost, nie jest to taki setup. Chcemy przez ten film pokazać, że to my wiemy, jak się walczy z praniem brudnych pieniędzy i z ochroną użytkowników, a nie urzędnicy. No bo jak niedługo się przekonacie, zobaczycie, urzędnicy będą przychodzili i mówili, że nie wiem, Kanga albo inne giełdy kryptowalutowe nie przestrzegają w pełni przepisów związanych z jakąś tam ustawą, a my mówimy, ustawą, prawdziwa ochrona użytkowników i walka z praniem brudnych pieniędzy odbywa się na poligonie i to była nasza motywacja. W żadnej mierze nie chcemy blokować niczyich środków, bo jest to niehonorowe i nieuprzejme i w ogóle bardzo brzydkie. Tak, oczywiście. Ja mam pytanie do ciebie, Sławku, bo o to też są pytania. Czy mamy jakiś plan budowania trwałych relacji, jakiegoś takiego włączenia udziałowców w to, jak działa Kanga? Czy coś takiego chcemy zrobić? Tak. I ja oczywiście wiem, że kiedy mówię słowo tak, to już mógłbym postawić kropkę. Tak, chcemy, bo wypływa to z naszej natury. I przy czym jest to też skomplikowane. Powiem o dwóch pomysłach, które w tej chwili mamy. Tak? Jeden pomysł jest taki, żeby zacząć cyklicznie organizować rok do roku spotkania z udziałowcami, z posiadaczami tokenów też KNG. Zrobiliśmy takie wydarzenie dla kantorowców i lokalców w zeszłym roku we wrześniu i było bardzo, bardzo fajne. Myślimy o tym, żeby do tego wrócić, żeby to było cykliczne, ale uwaga, teraz powiem coś, nad czym tutaj wspólnie z Łukaszem i z naszym zespołem poważnie myślimy. Chcemy wprowadzić mechanizm głosowania. Chcemy konkretnie zadawać pytania, na przykład jakie tokeny czy jakie krypto powinniśmy wprowadzić albo jakie funkcjonalności. I głosowanie odbywałoby się w zależności od tego, jak mocno zaangażowanym hodlerem tokenu KNG jesteśmy. Na razie mówię, że to jest w fazie pomysłu, ale rozmawiamy o tym. Wydaje mi się, że to by był taki najlepszy sposób wpływania na nasze decyzje i wyznaczanie kierunku, w którym mamy wspólnie podążać. Jeżeli macie jakby pomysły, jak jako nasi albo udziałowcy, albo hodlerzy tokena KNG, w jaki sposób możecie nas wesprzeć, albo jak możemy wspólnie kreować tę strategię, no to dajcie znać. Zwracam uwagę na pewne wyzwania operacyjne. Fakt, że bardzo się cieszę, czytam wszystkie komentarze w ogóle, które są pod każdym naszym nagraniem, albo prawie wszystkie i zawsze się cieszę, jak się pojawiają gdzieś tam sugestie, ale musimy dokonać później kwantyfikacji tych sugestii i zamienić tę mąkę w chleb i to już jest oczywiście cięższe, ale pracujemy nad tym. Łukasz, pojawiło się pytanie, dobra, lecę w dół. Jakie zmiany są planowane w POS-ie KNG? Piotr Maj zadał takie pytanie teraz. No, jest to jeden z tematów, na którym również nasz dział, nazwijmy go Business Developmentu giełdowego, bardzo mocno działa. Opracowujemy coś, co nazwaliśmy Tokenomia 2.0. Będziemy to ogłaszali no, jeszcze nie w tym miesiącu, ale znowu apel, dzwoneczek, subskrypcja, żeby być pierwszym, który się dowie, co się pojawi i jak to będzie działało. Na pewno nie przewidujemy żadnych zmian pokryjomu, także to uprzedzam, o wszystkim będziemy informowali wcześniej,
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, żeby jeżeli komuś się coś nie spodoba, żeby mógł zrezygnować, a jeżeli komuś się spodoba, to żeby mógł się przygotować. Te zmiany będą dotyczyły POS-a. Chcemy osiągnąć, powiedzmy, taki cel, który sobie postawiliśmy, taki, żeby faktycznie nowe osoby, które wchodzą, nie były aż tak bardzo oddalone od tych, które są od samego początku, a z drugiej strony też ci, którzy są z nami od samego początku, mają dużo tokenów zgromadzonych na POS-ie, nie byli tak bardzo karani tym, że nie mogą wypłacić środków w sposób. To jest jeden z tematów, nie chcę tutaj wchodzić głębiej. Mamy pewne pomysły, one wymagają głębokiej analizy. Ta analiza no jest po prostu potrzebna, żeby nie zrobić jakiegoś babola i nie wprowadzić zmiany, która po tygodniu czy po 2 zostanie wycofana albo znowu zmieniona, więc tutaj nie chcemy żadnych takich gwałtownych ruchów robić, będziemy dokładnie informowali, będzie na pewno odpowiednia kampania informacyjna, na pewno w tym roku, to 100% w tym roku będzie ta zmiana wprowadzona, szczegóły już wkrótce, będziemy również o tym szeroko, myślę, dyskutowali. Sławku, ja właśnie mam ci zadawać pytanie, więc zadaję takie pytanie. Czy Kanga podzieli się informacjami i wnioskami na temat działań marketingowych prowadzonych przez polskich youtuberów? Czy to prawda, że zostali oni w zamian za promocję obdarowani udziałami firmy? Jedyny youtuber, który jest naszym udziałowcem, to Phil Konieczny. Nigdy tego nie ukrywaliśmy, faktycznie współpracujemy z Philem, ale staramy się współpracować ze wszystkimi youtuberami. W kaście takiego, z którym nie współpracujemy. Jeden jest, ale mamy po prostu kropkę musimy postawić, no, tam dogadać i tylko tyle. My w ogóle wierzymy w to, że współpraca z youtuberami nie tylko polskimi, ale w ogóle zagranicznymi to jest najlepsza metoda docierania do użytkowników. No więc taka jest nasza strategia. Czekam, aż Kamil wróci z urlopu i zamierzamy wybrać sobie kolejne państwo, gdzie po prostu dogadamy się z youtuberami, będziemy jakoś ich wynagradzać i oni będą opowiadali po prostu o Kandze. To jest taktyka i strategia, którą się kierujemy. Tak. Mam tutaj takie spostrzeżenie. Ostatnio oglądałem filmik o analizie sytuacji influencerów na świecie, tych YouTube'owych, związanych z krypto i wnioski były dla mnie porażające, muszę powiedzieć, bo się okazuje, że faktycznie no, to, że YouTuberzy tacy są bardzo czuli na to, czy jest hossa, czy jest bessa, to się wydaje dosyć oczywiste, ale bardzo wielu takich indywidualnych YouTuberów, i tu nie mówię o Polsce, mówię tutaj o topowych kanałach YouTube'owych na świecie, notowało przed hossą, poprzednią hossą wzrosty sięgające 1000 razy. To znaczy mieli na przykład 4, 10 tysięcy, 15 tysięcy obejrzeń dziennie i potrafili mieć 40 milionów. Tak. Także to jest niesamowite. Po tej hossie następował u wszystkich gwałtowny spadek, nie do tych poziomów może pierwotnych, tak jak zawsze natomiast zdecydowany spadek i co ciekawe, naprawdę ci, którzy notowali największe wzrosty, potem notowali największe spadki, ci, co mieli stosunkowo nieduże wzrosty, ta publiczność od nich nie odpływała tak gwałtownie i mocno jak w przypadku tych innych, także to też jest ciekawy rynek, no zbliża nam się hossa, taką mamy nadzieję, tak wszystkie ptaszki ćwierkają, więc myślę, że niedługo będziemy mieli faktycznie napływ nowych osób na kanały, również na nasz. Okej, pytanie od Przemka Droguły. Ile jest Omega złotówek na rynku? Chodzi o rząd wielkości i czy całe Omega PLN jest zabezpieczone pieniędzmi 1:1 na rachunku bankowym Kangi? Jak to wygląda, to zastanów się, Łukasz, nad tym, jak tutaj odpowiedzieć, a ja szybko odpowiem na pytanie a propos POS-a Kopernik i CKWH, no bo faktycznie ostatnio na Kandze pojawiły się pewne zmiany. Odpowiem w ten sposób. Zmierzamy razem z Rahimem Blackiem do tego, żeby Rahim na swoją platformę przejął tokeny Mozaiko z różnych powodów, nie z tych, o których wszyscy mogą myśleć, że gdzieś tam jest jakaś zła krew, czy coś się zepsuło, natomiast dostrzegamy ponownie, że natura i substancja
tokenów takich, które są emitowane przez Mosaico, wymagają trochę innej platformy niż Kanga. Tak samo jak zresztą dostrzegliśmy to w kontekście tokenów personalnych. Tak jak Łukasz powiedział, musimy wdrażać tokeny, które są wysokobrotowe, wysokowolumenowe, bo inaczej będziemy deprecjonowani przez CoinMarketCap. CoinMarketCap i CoinGecko nie rozumieją, co to jest Kopernik, to jest ich strata, ich problem. Dlaczego nastąpiła zmiana w wypłacie nagród? Dlatego, że wewnętrznie po zbadaniu najróżniejszych rzeczy doszliśmy do wniosku, że my jako giełda nie powinniśmy wypłacać tokenów CKWH jako nagroda. Uwaga, zgodnie z moją wiedzą, sam emitent tokenu KOP i CKWH będzie mógł to robić na nowej platformie. Dlatego zaproponowaliśmy wypłatę omega złotówek. Uważam, że jest to rozwiązanie, które zaakceptowane. Zostało to wdrożone i działa dobrze. Jeżeli macie pytania a propos Kopernika, no to zapraszam was do tego, żebyście weszli na Telegram Rahima Blacka i razem z nim tam dyskutowali. Wiem, że jest otwarty na pełną dyskusję. Tak, ja tylko dodam jeszcze, że bardzo istotne jest to, że za POS-y Kopernika odpowiada sam emitent, czyli tak. Kopernik. To nie my jako Kanga wypłacamy nagrody, czy to nie my jako Kanga zapewniamy te nagrody, tylko właśnie sam projekt. Jeżeli ten projekt nie dostarcza nagród, no to nie są wypłacane. I to jest ważna rzecz, że też musimy to wyjaśnić. Za POS-y projektowe odpowiadają w ogóle projekty. Tak. No nie? Bo czasami ktoś zadaje pytanie, dlaczego nie ma wypłaconej nagrody, tak jakbyśmy... My nie wypłacamy tych nagród, tak. Jeżeli na jakimś POS-ie nie pojawiają się nagrody, to do tej pory można powiedzieć w 99,999% wypadków było to spowodowane po prostu brakiem nagród ze strony projektu. Może zdarzyło się kiedyś, że faktycznie była jakaś przyczyna techniczna, ale o tym w tej chwili nie pamiętam. Mam jeszcze pytanie, Sławku, jeszcze jedno do ciebie, ale wcześniej faktycznie pytałeś się o omegi. Tak. Generalnie omegi, te omegi, które są wpłacone, mają pokrycie w saldach rachunków, nie tylko bankowych. Mamy środki zabezpieczone, jesteśmy zdania, że tam powinno być 100% zabezpieczenia. Staramy się tutaj mocno propagować omega złotówkę jako wygodne narzędzie do stosowania jako stablecoin. Efekt mamy taki, że już kilka giełd jest tym tokenem zainteresowana, więc może wkrótce się okaże, że może nie token KNG, ale token omega złotówkowy będzie dostępny na innych giełdach. Bardzo z tego powodu się cieszymy. My jako pierwsza giełda, która wprowadziła taki polski stablecoin, uważamy, że to był strzał w dziesiątkę, coś, co jest bardzo potrzebne. Nie ma sensu czekać, aż jakiś Tether czy ktoś inny się zdecyduje. Lepiej, żebyśmy zrobili to sami. No i no właśnie, chciałem powiedzieć a propos zaufania do Tethera coś, ale ugryzłem się w język. Kanga, czy polskie giełdy, pisze Karol Kiełbus, czy polskie giełdy muszą być zawsze świętsze od papieża i blokować prewencyjnie konta? Ciągoty rodem z PRL, widzę, wychodzą powoli przykre. Po pierwsze, odpowiedź dogmatyczna najpierw, czy uwaga dogmatyczna. Wcale nie trudno jest być świętszym od papieża, ale to taka boczna uwaga. Po drugie, kurde, ile Łukasz? Ja uważam, że my nie blokujemy kont. Jeżeli dochodzi do sytuacji, akurat ta sytuacja, którą widzieliście na nagraniu, tam ewidentnie przecież gościu był oszukiwany przez ludzi już nie, ze wschodniej granicy, nie mówię skąd. I to nie jest tak, że myśmy zablokowali te środki i mu nie oddaliśmy temu użytkownikowi, tylko po prostu powiedzieliśmy, wyjaśnij tę sprawę proszę z policją, bo jesteś oszukiwany w tej chwili. I uwaga, co by było, gdyby ten człowiek wypłacił te środki i oddał oszustom? No, kto byłby winny? Tak, no, obwiniano by nas oczywiście, tak, że to my. Że to Kanga, oszuści, przestępcy, tak. Policja przyjeżdża i strzela do nas. No więc tylko w takiej sytuacji dokonujemy jakiegoś działania. I to nawet jak obejrzycie to nagranie, to zobaczycie, że to nawet nie było prewencyjne, to już było postwencyjne tak naprawdę. Ale dobra, Karol, pisz dalej, atakuj, bo chcę odpowiadać na wszelkie pytania. Dobra, Łukasz. Tak, już Sławku, szukam pytania do ciebie. Czy jeśli określona liczba Kang zdobyłem określony bonus, to w sytuacji wpłaty dodatkowej kwoty bonus
Dobra, to ja może odpowiem. Domyślam się mniej więcej o co chodzi, jak działa autobonus na POS-ie. Otóż wypłacenie z POS-a tokenów powoduje utratę autobonusu, a zasilanie POS-a dodatkowymi tokenami oczywiście nie powoduje zmniejszenia autobonusu. On jak najbardziej cały czas obowiązuje, więc tutaj Tesla Owner nie jest to jakieś złe. Możesz dopłacić do POS-u w każdej chwili. Ja mam pytanie tutaj, Sławku, bo to bardzo ciekawe. Co sądzicie o wypuszczeniu na rynek portfela, domyślę sprzętowego, marki Kanga, tej samej klasy co Ledger lub Trezor, zintegrowanego z Kangą? To by dało Kandze rozgłos i nowych klientów. No, jakby ktoś siedział u nas w biurze, no bo faktycznie myślimy na temat dwóch rzeczy. Po pierwsze myślimy o tym, żeby wypuścić swój portfel sprzętowy, oczywiście nie zaprojektowany przez nas, bo na portfelach sprzętowych to się nie znamy, w sensie wiemy jak działają, ale nie wiemy jak je zaprojektować. Nawet tak się szczęśliwie składa, że jak byliśmy wtedy w Japonii, to zaprzyjaźniliśmy się z takim partnerem, z którym być może zewrzemy wspólnie szyki, ale my chcemy pójść dalej, to znaczy myślimy o tym, żeby wypuścić dedykowaną, nową aplikację portfelową, która by była i związana z tym portfelem sprzętowym, ale też byłaby niezależną aplikacją na Androidzie i tutaj Łukasz, ciebie poproszę o to, żebyś opisał, jak ona ma działać. Tak, no, ponieważ wiele kontrowersji wokół tego się też namnożyło, od razu wyjaśniam, w tej chwili mamy jedną aplikację, taką główną mobilną, która się nazywa Kanga Wallet. Ona się dosyć nieszczęśliwie nazywa, bo ona tak naprawdę powinna się nazywać Kanga Exchange, czyli to jest aplikacja służąca do obsługi giełdy. Natomiast okazało się, że wiele osób korzysta z kont na Kandze, traktując je również jako swego rodzaju portfele do choćby operacji związanych z Kanga Pay, czy z wypłatą w kantorze albo u jakiegoś lokalsa środków. I po nie takich długich, ale po analizie określiliśmy, że stworzymy dwie aplikacje. Aktualna Kanga Wallet będzie się nazywała Kanga Exchange, ona będzie służyła faktycznie do tradowania przede wszystkim, a nowa aplikacja, która w tej chwili jest w trakcie powstawania, zupełnie nowa aplikacja, będzie się nazywała Kanga Wallet i ona będzie służyła do tego, żeby obsługiwać portfele, które znajdują się na Kandze, będzie umożliwiała łatwe tworzenie nowych portfeli, tak żeby osoby, które bardzo cenią swoją anonimowość, żeby mogły wykorzystywać te portfele do przechowywania swoich środków i nie będzie tam żadnych dodatkowych wymagań do tego, żeby coś podawać, żeby te konta czy te portfele działały, tak samo jak, nie wiem, żeby założyć konto na MetaMasku, wcale nie potrzebujemy podawać żadnego e-maila, tak, to w ogóle nie jest potrzebne. Oczywiście ewentualne połączenie swojego konta z takim portfelem, konta kangowego z tym portfelem wygenerowanym na Kanga Wallet będzie wiązało się z tym, że będzie możliwość odzyskiwania dostępu w przypadku jakichś trudnych sytuacji, ale to połączenie jest dobrowolne i my nie jesteśmy w stanie sami tego połączenia dokonać. To musi zrobić ktoś samodzielnie i połączyć, wskazać nam, że to jest moje konto na Kandze, a tu jest mój portfel wygenerowany na Kanga Wallet i dzięki temu zyskać na przykład szybką możliwość transferu środków pomiędzy tymi kontami, nie czekając na potwierdzenia w blockchainie, ale również planujemy, żeby te opłaty, które tam będą związane z obsługą tych transferów, żeby były zdecydowanie niższe. Okej, tutaj Krzysiek jeszcze napisał, jakoś dziwnie się słucha, jak mówicie o anonimowości, w międzyczasie prewencyjnie zgłaszacie ludzi do prokuratury, coś tu się nie klei, mit upada. Krzysztof, pozwól, że wyjaśnimy. Po pierwsze, ten człowiek, do którego dotyczyło to nagranie, on przeprowadził weryfikację. To znaczy on sam zgłosił się i powiedział, że chce się zweryfikować, żeby móc, nie wiem, bardziej korzystać z giełdy. Jeżeli ktoś u nas założy portfel na Kandze, wypłaci krypto, nie przeprowadza tej weryfikacji, no to nic tutaj się nie robi. I jeszcze raz, my tego człowieka uratowaliśmy, ale przyjmuję twoje uwagi, natomiast myślę, że akurat nie są wprost celne. Zwracam uwagę, że to nie jest prewencyjne, bo należy rozróżnić blokadę konta, które są stosowane przez jakąś giełdę, że póki wpłacam środki na giełdę, to wszystko jest ok, a w momencie, gdy chcę wypłacić te środki, to nagle konto jest blokowane i nie mam możliwości dostępu do swoich środków. Co więcej, okazuje się, że wymogi, które są nakładane na mnie, powodują, że ja nie jestem sprostać
temu, żeby, nie wiem, udowodnić w taki sposób, żeby ta giełda uwierzyła mi, że to są moje środki. I to moim zdaniem jest naganne. Z tego powodu my również na przykład w sytuacji, gdy ktoś dokona przelew do nas i my z powodu konieczności spełnienia procedur AML musimy przeprowadzić jakąś weryfikację użytkownika. Jeżeli ten ktoś odmówi weryfikacji, to środki są po prostu odsyłane z powrotem. Tutaj nie ma żadnych przymusów, blokad, środków czy czegoś takiego. Tu w żadnym wypadku nic takiego nie stosujemy. Słuchaj, kilka pytań teraz zadał Tomek. Tutaj jeszcze są pytania o mój kredyt i WIBOR, to później ewentualnie odpowiem, Marek. A teraz Tomek zadaje pytania, które są też zadane wcześniej. Kiedy bardziej rozbudowana metoda zlecenia typu na przykład stop loss? I tutaj dorzucę, Łukasz, ostatnio rozmawiałem, nie wiem, już nie pamiętam z kim, no nie, bo tam dużo tych rozmów, ale ktoś powiedział, że wiadomo, do Binance nam trochę jeszcze brakuje, nie rozumiem, o co mi chodzi tak naprawdę, ale że rozwijamy się nieźle, fajnie, mamy nowe, fajne obszary, ale właśnie brakuje nam tych narzędzi tradingowych, żeby utrzymać tych użytkowników, którzy są, powiedzmy, bardziej zaawansowanymi traderami. Tak, no my, mogę powiedzieć już głośniej, dział IT myślę się nie spoci, jak to usłyszy. Wewnętrznie mamy już przygotowane nowe mechanizmy składania zleceń. One są faktycznie bardzo zaawansowane. Wszelkiego rodzaju zlecenia, które mają sens na giełdzie spotowej, będą występowały. Będzie takie działanie, znaczy będzie można ustawiać odpowiednie zlecenia. Na pewno ułatwione zlecenie po market price, na pewno trailingi będą wprowadzone, więc to jest coś, co czeka w kolejce na publikację. Zależy nam na tym, żeby Kanga była przede wszystkim giełdą, którą wybierają ludzie zaczynający z kryptowalutami. Taki był nasz zamiar, takie były nasze idee, ale faktycznie zauważyliśmy, że coraz więcej osób z tych początkujących stało się całkiem zaawansowanymi traderami i dla nich potrzebne są odpowiednie narzędzia, które właśnie opracowaliśmy i myślę, że w przeciągu najbliższych tygodni zostaną one uruchomione i udostępnione. Ponownie zachęcam wszystkich do tego, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z wiadomościami na temat tych nowych funkcjonalnościami. I jest... To jeszcze dorzucam, Łukasz, do tego pytania kwestię zakupu po cenie rynkowej. Tak, no market price to jest coś, co zależy nam na wprowadzeniu zarówno jako takiego zlecenia tradingowego, ale również chcemy uprościć dla tych osób, które zaczynają. Okazuje się, że faktycznie jak ktoś długo obcuje z rynkami spotowymi, robi te zlecenia zakupu, sprzedaży, to jest trywialna sprawa, a tu jednak, jak ktoś widzi to pierwszy raz, to nie do końca rozumie i mamy tego świadomość, wprowadzamy ułatwiony sposób składania właśnie zleceń po market price, tak żeby to było proste, łatwe i przyjemne. A ja mam pytanie, które pojawiło się tam gdzieś wcześniej, czy można kupować stablecoiny, na przykład Omega USD poprzez przelew USD dolarowy? Można, oczywiście GoCash, czyli serwis, który jest nam bratnim serwisem i współpracuje z Kangą, kiedyś nazywał się Kanga Cash, przyjmuje wpłaty w dolarach, w złotówkach, w euro i uwaga, w funtach brytyjskich. Tutaj nasza gospodarka kont bankowych jest na tyle dojrzała, że obsługuje to bardzo sprawnie. Tutaj w kontekście jeszcze Omega dolara, no to trzeba coś dodać, że pracujemy nad tym, żeby uruchamiać nowe rynki, żeby Omega Dollar nie był takim po prostu stablecoinem, nazwijmy to nośnikiem wartości, tylko żeby można go było wykorzystywać do na przykład zakupu bitcoina bezpośrednio na Kandze. No tak. To jest coś, o czym myślimy, ale można dolary wpłacać jak najbardziej. Tutaj odpowiem na pytanie Mars TV, czy jak ktoś wdroży płatności Kangi, czyli Kanga Pay'a, czy można liczyć na promocję z naszej strony? Oczywiście, że tak, wszak walczymy o lepsze jutro. I Łukasz, jeszcze jedno pytanie, dużo tych pytań tutaj, i to pytanie to się pojawiło wcześniej, to jest pytanie od Tomka, kiedy Stellar na Kandze, albo kiedy XRP na Kandze? No, nie ukrywam, że mamy go na swoich listach, to nie jest tak, że go w ogóle nie bierzemy pod uwagę, natomiast
nie jest jeszcze w tej chwili wysoko w priorytetach. Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, naszą ideą jest tutaj udostępnienie najpierw tych tokenów, które są w tej chwili gorącymi tokenami, które są oczekiwane czy wyczekiwane przez społeczności, że będą gdzieś listowane, jak choćby związane z Pulsem, teraz mamy z Xenem, wprowadziliśmy jako pierwsza giełda możliwość wymiany Xenów, które są notowane na sieci Ethereum do Poligona, do tych, które są na Poligonie, będą niedługo kolejne, więc można wymieniać. Nigdzie indziej tego nie można zrobić, proszę bardzo, u nas można. Zachęcam do tego tych wszystkich, którzy są zainteresowani. Wiem, że społeczność się bardzo, bardzo z tego powodu ucieszyła i właśnie o tego typu działania nam bardzo chodzi. A ja mam, Sławku, do ciebie ciekawe pytanie. Tak jest. Czy mamy w planach połączenie z jakąś mennicą i umożliwienie otworzenia bramki wyjścia od razu do złota fizycznego? Super pytanie. Tak, mamy to w planie. Ostatnio powiedzieliśmy na odprawie z prawnikami, że chcielibyśmy wprowadzić Omega Gold, czyli taki właśnie stablecoin omegowy pokryty w złocie, wymienialny na złoto, i bardzo mi się podobał entuzjazm naszych prawników, którzy powiedzieli, że za to pójdziemy do więzienia bardzo, bardzo szybko. No więc oczywiście szukamy teraz takiego rozwiązania, żeby nikogo tutaj nie wkurzyć, i jest ono na tapecie. Mówię właśnie o powołaniu takiego stablecoina. Też to słyszałeś? Nie. Stablecoina opartego o złoto. Tylko musimy pamiętać, żeby nie zrobić z tego instrumentu pochodnego. Tomek, ja wiem, że ty nie pytałeś o Ripple'a. Po prostu często się pojawiają również pytania o Ripple'a. Tak, więc ja powiedziałem X, o Stellara się zapytałem i o Ripple'a, i Łukasz po prostu odpowiedział zbiorczo na to pytanie. W tej chwili na pewno pojawią się nowe, no właśnie, choćby Kosmos, tak, i Atom. To jest też jeden z tych tokenów, który mamy w planach, ale nie jest to tak bardzo, bardzo wysoko. Wakacje to też nie jest dobry moment na to, żeby robić jakieś bardzo duże kampanie promocyjne. Przyznajemy, że szykujemy się z dużym uderzeniem na wrzesień, październik, co prawdopodobnie będzie zgrane też z dużymi wzrostami, chociaż tutaj prognozy są różne, różni magicy, różnie... Łukasz, wiesz, że ludzie się strasznie denerwują. Jak mówimy o kreskach i magikach i o szklanej kuli, to widać, że komuś to podnosi ciśnienie, więc myślę, że... Nie mam takiego... Ja wiem, że ty nie masz takich ale... Nic złego nie myślę. Tak. Sam lubię rysować, szukać punktów wsparcia i tym podobnych, ale po prostu trzeba pamiętać, że trzeba zachować pewien dystans. Tak. Bo jeżeli nie ma tego dystansu, to kiedyś możemy uwierzyć, że ktoś naprawdę posiada szklaną kulę i dokładnie wie, co będzie, a myślę, że powinniśmy pamiętać, że tak nie jest. To są zawsze tylko jakieś prognozy i przemyślenia. Tak jest. Łukasz, pytanie do ciebie. Przydałoby się, to jest pytanie przygotowane wcześniej, przydałoby się zrobienie jakiegoś bridge'a KNG na tańszą sieć, jak na przykład Polygon. Wtedy przesłanie na inne DEXy czy CZEXy miałoby sens. No, powiem tak, Kanga na Polygonie jest dostępna, więc bridge jak najbardziej jest. My zapewniamy płynność, można, jeśli jeszcze w tej chwili nie można tego zrobić, bo poczułem oddech naszego działu IT, nie można jeszcze wypłacić po Polygonie, to na pewno będzie można to zrobić bardzo, bardzo wkrótce, ale wydaje mi się, że to już jest, że to działa i można dokonać wypłat po sieci, wykorzystując sieć Polygon. Jest tam również DEX, który ma jakąś płynność, tam widziałem, że dzieją się transakcje, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może to już zrobić. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Więc jest na razie tylko Polygon, myślimy o kolejnych blockchainach, chcemy, żeby Kanga była obecna, żeby była takim multiblockchainowym tokenem. Ja tu tylko podkreślę, bo uciekło mi, kurczę, bo miałem jedno pytanie i zniknęło mi teraz z głowy, no kurczę. Ktoś się mnie pytał, któreś z tych pytań dotyczyło właśnie tego bridge'a. To było to i coś jeszcze widziałem w tych pytaniach. Dobra, no to słuchajcie, zadawajcie pytania, jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedzieliśmy, to piszcie jeszcze raz, bo już zeszliśmy na dół, a ja patrzę na listę. AMA, czyli
pytanie zadane gdzieś tam na Telegramie albo podesłane mailem wcześniej, czy doczekamy się strony poświęconej tokenowi Cash, gdzie będzie raz, a dobrze, wytłumaczenie, połączenie z Kangą, tokenami KNG i udziałami. Tak, zresztą musimy ponownie przeprowadzić wymianę. No, właściwie to tylko możemy powiedzieć, że jest nam wstyd, no, tylko tyle. To jest bardziej... Nawał pracy, ja tak się śmieję, że właśnie nawał pracy, te 2,5 roku temu, gdy nas było w Kandze poniżej 10 osób, to się wydawało, że jak będzie nas 20, to damy radę zrobić wszystko. W tej chwili jest, powiedzmy, niecała setka osób pracuje w Kandze i ilość rzeczy, które robimy, faktycznie się dramatycznie zwiększyła. Tu nie można mówić, że nie mamy większej ilości rzeczy, ale też obszary działań, na których działamy, się zwiększyły i tych zadań się po prostu zrobiło tyle. Ja mam że wyrzuty to jest... sumienia związanych z cashem. Chciałbym, żeby to już było w pełni zautomatyzowane i fajnie działające, więc tak, to jest na tapecie. No i przepraszam, że tak to wygląda. No nic więcej nie mogę powiedzieć. Akurat tak się z Łukaszem dogadałem, że to ja tutaj odpowiadam za ten temat, więc możecie mieć żal do mnie. Dobra. Tomek pyta się, kiedy szacunkowa wartość aktywów ze stakingu. W ogóle generalnie jest dużo pytań dotyczących tego, żeby było gdzieś zbiorcze miejsce, w którym będzie widać wszystkie środki, które posiadam, na wszystkich jakby, nie wiem, stakingach, na jakichś pożyczkach i tak dalej, tak żebym wiedział, ile wszystko, co mam, jest warte. Pracujemy nad tym, dział analizy już jakiś czas temu opracował nawet, jak to powinno wyglądać. W międzyczasie oczywiście staking się zmienił, więc trzeba teraz przeprojektować również te informacje, ale tak, będzie takie miejsce. Co więcej, myślimy o tym, ja sobie marzę o tym, że chciałbym dokładnie widzieć, ile jakby środków, o jakiej wartości przetransferowałem na Kangę i jaki mam aktualny bilans, tak żebym wiedział, czy jestem do przodu, czy do tyłu. Zależy mi na tego typu działaniach, żeby być klarownym i pokazywać jawnie, no po prostu każdy mógł wiedzieć, tak, zarobiłem, straciłem, jestem do przodu, jestem do tyłu, tak żeby nie ulegać tutaj jakimś imaginacjom swoim, nie? Tak. Pytanie o program afiliacyjny. Och, to jest super pytanie. Tak. Super, Łukasz, tak. Kiedy będzie program afiliacyjny na Kandze taki po prostu super, że nam spodenki spadną? Tak, mamy ten program afiliacyjny przygotowany do dyskusji. Chcemy go zrobić przede wszystkim prostym, bo dostajemy informacje od wielu osób, że ten, który aktualnie mamy, 3-poziomowy z możliwymi zwrotami, owszem, spełnia oczekiwania tych zaawansowanych użytkowników, ale wiele osób naprawdę mówi, że po prostu go nie rozumie, nie wie, o co chodzi i chciałoby korzystać, a mają z tym problemy, więc prawdopodobnie będziemy wprowadzali dodatkowy program afiliacyjny. Czy to będzie dodatkowy, czy on zastąpi ten aktualny, to jeszcze jest kwestia dyskusji, ale pracujemy nad tym programem afiliacyjnym, tak żeby był prosty, łatwy do zrozumienia i zastosowania. Mamy nadzieję, że Was zaskoczymy kilkoma rzeczami, szczególnie tymi, które są przydatne do promowania, gdy ktoś jest dopiero takim początkującym influencerem, tak żeby mógł łatwo uzyskać dobry efekt. Będziemy starali się jakby dostarczyć narzędzia, które pomogą komuś wykorzystywać nasz program afiliacyjny w swoich działaniach. Tak. I uzupełniając jeszcze informację na temat programu afiliacyjnego, w tej chwili afiliacja jest wypłacana od użytkowników, których pozyskaliśmy za ich aktywność na giełdzie. Tak, na rynku spot. No tak. Nie? Jeżeli ten użytkownik robi transakcje w kantorze, czy korzysta z pożyczek i tak dalej, to nie wypłacamy w tej chwili afiliacji i oto chcemy to rozbudować. Chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że użytkownik, który został przeze mnie pozyskany do Kangi, żebym ja faktycznie, on był moim afiliantem do końca mojego życia, ze wszystkich jego aktywności w ramach ekosystemu Kangi. Wręcz marzy nam się coś takiego, że jeżeli ktoś ściągnie z naszego QR-kodu aplikację mobilną i założy przez nią konto, to i tak już będzie do mnie przypisane, więc o takich zmianach mówimy. Sławku, Karol zadał bardzo ciekawe pytanie. Czy urzędnik skarbowy może sobie zaglądać na konto osobiste Kanga bez nakazu, tak jak jest to obecnie na kontach bankowych? Oczywiście, że nie. Nie, no oczywiście, że nie. Czyż to by było jakieś szaleństwo tak naprawdę. Składam tutaj świadectwo, że nie może. Nie może i nie ma takiego mandatu.
Tak. A czy planujemy wejść z działalnością giełdową w Chinach lub Japonii? No, w Japonii już jesteśmy w pewnej formie obecni. Teraz myślimy o tym, jak ta forma ma dalej wyglądać. No, z Chinami, póki co pamiętam, że jest to oficjalnie nielegalne, więc czekamy, aż to się tam zalegalizuje, ale powiem tak, a może nie każdy sobie dopowie, bo później będą mi odtwarzać to, co powiedziałem. Tak. Więc tak, a planujemy wejść wszędzie, gdzie się da. Sławku, minęła godzina. Tak. Pomału powinniśmy się zbliżać do końca. Wiem, że na pewno wiele pytań jeszcze pozostaje bez odpowiedzi, ale zachęcam Was do tego, żeby zadawać te pytania. Postaramy się na najbliższej telewizji śniadaniowej, czyli kwadransie z Kangą, udzielić odpowiedzi. W miarę możliwości oczywiście. Zachęcamy do tego, żeby jeszcze raz subskrybować, polubić, dodać komentarz, bo to na pewno zwiększa nam zasięgi, a chcemy dotrzeć z Kangą, z edukacją, którą prowadzimy, zapraszamy na Kanga University, do jak największego grona ludzi. To jest jedna z naszych misji, to żeby informacja o kryptowalutach była faktycznie dostępna dla każdego. Muszę powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem ze swoim znajomym. Byłem przekonany, że już wszyscy wiedzą, że zajmuję się krypto, wiedzą, co to jest, a tu nagle usłyszałem, a co to jest Bitcoin? Nie, to... Więc muszę powiedzieć, że wstyd mi się po prostu zrobiło. Mi się zrobiło wstyd, że jeszcze nie wszyscy moi znajomi wiedzą, o co chodzi. Solennie się zobowiązałem do tego, że się spotkamy i porozmawiamy na ten temat, tylko na ten temat, więc pamiętajcie, w waszych rękach również jest to, ile osób wie o Bitcoinie i nie mówię tutaj o zachęcaniu do inwestowania. Ja mówię tylko i wyłącznie o świadomości, o tym, żeby ktoś wiedział, co to jest. No cóż, ile maksymalnie, ostatnie pytanie, tak. Sławku, ile maksymalnie jednorazowo gotówki PLN za sprzedaż krypto można u was otrzymać? Chciałbym zaznaczyć, że zakupy zrobiłem na innej giełdzie, ale w hoście chciałbym zaprzyjaźnić się z wami. Znaczy, powiem tak, tutaj zakładam, że się kryje trochę inne pytanie. Jeżeli ktoś by chciał, to teraz odpowiem na pytanie, którego nie ma, ale na wypadek, gdyby ktoś jednak je zadał. Jeżeli ktoś chce wypłacić przelewem środki, to limit dzienny na głowę to jest $1 miliard. W sensie chcę powiedzieć, że nie ma tego limitu. Po prostu tyle, ile jest, no tyle można wypłacić. Nie blokujemy tutaj środków. Pamiętajmy tylko, że wypłaty przelewem są kontrolowane przez banki i jeżeli przelew będzie za wysoki, możesz... Na $1 miliard to tak, może tego nie zrozumieć. Tak, może zacząć zadawać pytania. Nie? Tak. Podobnie w kantorze, przy czym w kantorze pamiętajmy o tej zasadzie, że jeżeli transakcja jednorazowa albo ktoś przyjdzie i zrobi kilka transakcji w jednym kantorze pod rząd i suma tych transakcji przekroczy 15 000 euro, no to w tym momencie ten kantorowiec zobligowany jest po prostu zgłosić to do GIF-u. Takie są przepisy prawa. Natomiast zachęcam do tego, żeby rozmawiać bezpośrednio z kantorowcami na ten temat. Oni mają swoje procedury, swoje przepisy. Może być swoją intuicję i tutaj może być też inaczej niż my mówimy. Nie trzymajcie się tego. Tak przy okazji powiem jeszcze, że nasza nowa usługa peer-to-peer wkrótce ma się całkiem nieźle. Przypominam apel, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby być operatorem w usłudze peer-to-peer. Co to za usługa, to zachęcam, odsyłam do poprzedniego kwadransu, czy w no comment mówiliśmy o peer-to-peer? Tu i tu no comment. Tak. Chyba mówiliśmy i tu, ale najwięcej w no comment, nie tym ostatnim, ale poprzednim. Zachęcam do tego, żeby przesłuchać sobie, zobaczyć, o co chodzi. Blockchain ludzi, rozpraszanie usług i dążenie do tego, żeby być odpornym na wszelkiego rodzaju awarie, więc zachęcam do zgłaszania się do customer supportu, jeżeli ktoś jest zainteresowany byciem operatorem. Tak jest. Dobra, Łukasz, myślę, że musimy kończyć, bo już godzina 16, wracamy do obowiązków i tak myślę, że odpowiedzieliśmy na większość pytań. No to ostatnie pytanie, Sławek, mam do ciebie. Dlaczego 18 blondynek stoi pod kinem? 17, przepraszam. Bo film jest od 18 lat, coś z tym... Brawo. Dobrze, dobra, udało się. No, dobra.
Ale to wymyśliłem. Dobra, Łukasz. To dzięki wam również dziękujemy. Ocencie to nagranie w skali od 1 do 6, na ile byliśmy szczerzy i jak wam się to podobało. No i co? Coco Jumbo i do przodu działamy. Cześć. Hej.